Tę małą, zgrabną karkóweczkę wykonałem w szklanym szynkowarze. Karkówka parzona, z pyszną galaretką. Wygląda i smakuje świetnie. Sprawdziłem też, jak to będzie z mięsem drobiowym. Szczegóły w filmie. Zapraszam do oglądania. Witam Was serdecznie w weekendowe popołudnie i zapraszam na kolejne działania wędliniarskie. Nie wiem, czy tu będzie widać, ale tam za oknem w moim domku ogrodowym pracują w wędzarnie, a teraz tutaj też się trzeba zająć wyrobami wędliniarskimi, ponieważ to, co się tam dzieje, to gotowe będzie za 2 tygodnie, tak mniej więcej. A dzisiaj wrócimy do tematu szklanych szynkowarów. Tutaj stoją przede mną, już raz o nich wspominałem, tutaj daję link do filmu. Wtedy się zająłem mielonką drobiową w różnych smakach wykonanych w tych szynkowarze. Celem było sprawdzenie, czy to w ogóle ma sens i czy to działa. Okazało się, że tak, że da się z tego wędlinę zrobić, że ta wędlina nie jest aż tak zwarta jak w szynkowarze stalowym, gdzie sprężyna jest dużo mocniejsza niż tutaj. Ma konsystencję taką bardziej konserwową niż właśnie taką typową szynkowarową, bardzo, bardzo zwartą. I dobrze, i źle. Dobrze, bo w takiej mniej zwartej strukturze więcej soczystości się zachowa, a źle, no bo jeżeli to będzie wędlina z kawałkami, z większymi kawałkami zwłaszcza, to może mieć problem ze zwartością i przy krojeniu może się próbować rozpadać. Więc i tak, i tak. Zwykła mielonka, taka mielona na sitko 8 mm bez problemu zwartość swoją zachowa. Jeżeli miałaby to być wędlina z kawałkami, to te kawałki też nie powinny być za duże, bo ten nacisk sprężyny nie jest aż tak mocny, żeby ta wędlina wychodziła aż tak dobra, jak z klasycznego szynkowara, gdzie ta sprężyna jest bardzo, bardzo mocna. Teraz chcę sprawdzić mięska lite, czyli mam przygotowane piersi kurczaka, pozostając nadal w temacie drobiowym, ale nie tylko, bo przygotowałem też karkówkę. I jeżeli chodzi o mięsa drobiowe, to jest tylko i wyłącznie sól w dawce 20 gramów na kilogram. Tu jest tego trochę więcej niż kilogram. Jeszcze też nie wiem, jak to mi będzie pasowało. Starałem się wybrać jak największe piersi, jakie były dostępne. I ideałem byłoby wkładać po jedną sztukę do szynkowara tego szklanego. Jeszcze nie wiem, jak to będzie pasowało. Sprawdzimy to razem. I jeżeli chodzi o kurczaka, bo na razie się tym zajmujemy. Karkówka to jest drugi etap działania. Każdą z piersi dodam teraz przyprawę. I mam tutaj ostrą paprykę, mam tutaj przyprawę curry, mam pieprz i mam czosnek mielony. Każdą jedną pierś tą przyprawą zdeterminuję i włożę do szynkowara. Na razie zakładam, że jedna pierś do jednego szynkowara. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Myślę, że na razie wystarczy. Resztę powiem w narracji. Biorę się za przyprawianie i ładowanie. Jak wspomniałem, piersi kurczaka były wstępnie przeprawione tylko solą, a teraz każdą z nich obsypuję inną przyprawą. Dzięki temu będą różne smaki. Na początek mielony czosnek. Wkładam do szklanego szynkowara i ubijam, chociaż mięsa w kawałku za bardzo ubić się nie da. Zamykam szynkowar i biorę się za kolejne kawałki mięsa. Tym razem papryka ostra. To był większy kawałek i lepiej wypełnił szklany szynkowar. Następna przyprawa to curry. I na koniec mielony pieprz czarny. Mam 4 szynkowary z różnymi przyprawami i o różnym stopniu zapełnienia. Przy okazji sprawdzę, czy w przypadku mięsa w kawałku poziom napełnienia ma jakieś kluczowe znaczenie. Karkówkę będę obrabiał termicznie na drugim etapie, ale już teraz pokazuję, co się z nią działo. Takich małych karkówek się nie kupi, więc po prostu większą kroję na pół. Ta mieszanina to 20 g soli, zwykła i pekrująca pół na pół oraz po łyżeczce ostrej papryki, czosnku i pieprzu. Karkówkę porządnie nacieram przyprawami i zamykam w pojemniku. Odstawiam do lodówki na 7 dni.
Karkówki te mocno wypełniają szynkowary. Czas na obróbkę termiczną. Zaczynam od piersi drobiowych, a szynkowary szklane wstawiam, gdy temperatura przekroczy 50 stopni. Oczywiście woda wciąż się grzeje i docelowo będzie utrzymywana w zakresie 80-85 stopni. W jednym ze szklanych szynkowarów umieszczam termometr, by wskazywał temperaturę w środku mięsa. Karkówkę parzyłem tak samo, ale kilka dni później. Wracam do drobiowych szynkowarów. Termometr na czerwonym polu, czyli temperatura docelowa została osiągnięta. Szynkowary wyjmuję z warnika, zdejmuję z nich dekle i wyjmuję sprężynę, a w to miejsce zakręcam pokrywki. Studzę z lewozmywaku w zimnej wodzie, a pół godziny później wstawiam do lodówki. Płyn w tych szynkowarach ma słabą chęć do tworzenia galaretki, więc następnym razem chyba użyję żelatyny. 4 kurczakowe sztuki już gotowe. Do próby myślę, że wybiorę tego najbardziej napełnionego i tego najmniej. Zobaczymy, czy ilość mięsa ma znaczenie dla tego, co się w środku wykonało. No i zobaczymy też, jak to się wyciąga. Także wszystkie są ładnie zassane, bo założyłem zakrętki. Nie wiem, czy to będzie widać, ale są wklęsłe. I w związku z tym jest to, można powiedzieć, swego rodzaju wek, który w lodówce postoi całkiem sporo. Ale no dobra, weźmy najpierw ten mniejszy. Pięknie zassany. I bardzo fajnie pachnie. Teraz tak, czy będę musiał go podgrzać, żeby go wyjąć, czy go się da wyjąć po prostu nabijając spróbuję to podgrzać, bo po dobroci wyjść nie chce. Czyli poleję ciepłą wodą z wierzchu. No i zobaczymy. O, teraz się ładnie wyciąga. Jeszcze wezmę talerzyk, bo trochę luźnej galaretki. Nie chcę tego na deskę wylewać. Pięknie wyszło. I zobaczymy, co w środku. No i mamy wędlinkę. Mięciutka, dobrze zrobiona. Bardzo pieprzna, bo to akurat ten kawałek, gdzie łyżeczka pieprzu była na niewielką pierś. Ale fajne, dobra. Mięciutka wędlina z piersi kurczaka. Jeszcze kawałek i biorę się za drugą. No tak, wszystko jest jasne. Nie widzę istotnej różnicy w soczystości tych wędlin. Zarówno ta mniejsza, wypełniająca w połowie ten słoiczek, jak i ta wypełniająca go całkowicie są porównywalnie soczyste. Za to zdecydowanie trudniej było mi wyciągnąć tą z tego słoiczka, tą paprykową, dlatego że wypełniała słoik całkowicie i w trakcie wyciągania stwarzała to naprawdę dość spore opory. Dużo łatwiej było ten mniejszy kawałek wyciągnąć, więc według mnie na tą chwilę jeszcze będę miał
2 karkóweczki do sprawdzenia. Ale na tą chwilę wniosek jest taki, że raczej mniejsze piersi kurczaka niż te takie wypełniające słoiczek w całości. Ja mam co jeść na śniadanko, a z karkóweczką spotkamy się za Waszą chwilę, a za mój 1 czy 2 dni. Po kilku dniach otwieram szynkowary z karkówką. To mięso mniej kruche niż pierś drobiowa, więc wyciąga się zdecydowanie łatwiej. Jest bonus, pyszna galaretka i to bez żelatyny. Otrzymałem filigranową, bardzo zgrabną karkówkę. Mały rozmiar, ale wygląda bardzo sympatycznie i smakuje świetnie. To naprawdę udana wędlina. A tak dla przypomnienia wyglądały piersi drobiowe. Mniej estetyczne, ale również smakowite. Szklane szynkowary jednak dają radę. Chcesz więcej filmów o wędlinach z szynkowara? Kliknij w kafelek widoczny na ekranie. Zapraszam.